Witajcie miłośnicy ogrodnictwa. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego wasze rośliny nagle zaczynają zamierać, kiedy wydaje się, że powinny kwitnąć? Dlaczego liście więdną, owoce się kurczą, a kwiaty po prostu się nie rozwijają? Ale mamy rozwiązanie. Nie martwcie się, to nie wasza wina. Wysokie temperatury wpływają nie tylko na nas, powodują stres u ogórków, pomidorów i papryk, które przestają rosnąć i często stają się łatwym celem chorób. Ale dziś zdradzamy sekret, który zna wielu doświadczonych ogrodników, ale rzadko o nim mówi. Zostańcie do końca, bo znajdziecie przepis, który rośliny uwielbiają i który pomaga im przetrwać najsurowsze dni lata. A wy, przyjaciele, subskrybujcie nasz kanał za darmo. Przejdźmy więc od razu do naszego filmu. Wiesz, kiedy pomidory zaczynają wysychać od dołu, papryka nie owocuje, a ogórki tracą kolor. To znak, że gleba jest przegrzana, a korzenie narażone na stres. W takich momentach klasyczne nawożenie często nie pomaga, rośliny po prostu nie są w stanie go wchłonąć. Dlatego dziś nie mówimy o zwykłym nawozie. Mówimy o czymś, co działa dwojako, chłodzi i odżywia. O czymś całkowicie naturalnym, co działa szybko, uspokaja roślinę i przywraca jej siły. Ale zanim powiem wam, o co chodzi, napiszcie w komentarzach. Która roślina najgorzej znosi upały: ogórek, pomidor czy papryka? Chętnie poznam wasze doświadczenia. A teraz, jak pomóc roślinom przetrwać upał? Przepis. Wsypcie 1 torebkę rumianku do litra letniej wody. Pozostawcie do zaparzenia i ostygnięcia. Dodajcie pół łyżeczki sołdii oczyszczonej. Wymieszajcie i polejcie korzenie roślin, a późnym wieczorem możecie też delikatnie spryskać liście. Rumianek łagodzi dolegliwości i ma łagodne działanie antyseptyczne, a soda oczyszczona pomaga chronić przed infekcjami grzybicznymi, które rozprzestrzeniają się w wysokich temperaturach. Wypróbuj ten prosty eliksir, efekty są widoczne już po kilku dniach. Jeśli film okazał się dla ciebie przydatny, nie zapomnij polubić, zasubskrybować i udostępnić go znajomym, którzy zmagają się z upałem w ogrodzie.